Then I suddenly remembered. There is a piece of reef in my fucking home. Hej moi drodzy, czas przejść do tematu dzisiejszego odcinka, który jest dla mnie troszeczkę przerażający, ale też jest jakimś tam ziszczeniem pewnych marzeń, dążeń i tak dalej. I ja też o tym wspominałem Wam w poprzednich filmach. O co chodzi? Chodzi o projekt tworzenia nowego akwarium. Zaraz Wam powiem szczegółowo, jakie będą założenia tego projektu. Mam nadzieję, że ta seria Wam się spodoba, że się wiele nauczycie przy okazji ze mną. Ja też myślę, że się wiele nauczę. Jak jakieś błędy będziecie widzieć, możecie śmiało pisać, komentować. Też nie chcę popełnić jakiegoś ogromnego, kardynalnego błędu, kiedy akwarium już będzie stało na miejscu wypełnione wodą. Dobra, to do brzegu. Co będziemy robić? Tutaj mam swoje obecne akwarium. Ono ma 72 litry netto. Jest wypełnione życiem, ale brakuje tego miejsca. Też nie jestem w stanie już skalować za bardzo tej filtracji. Tak jak Wam pokazywałem na tym odcinku. Jak sobie możecie zobaczyć, wszystko tutaj jest na zewnątrz. Nie ma sampa, jest filtr przepływowy plus sterylizator plus odpieniacz. Taki zewnętrzny tutaj właśnie na krawędzi szyby. Więc jest trochę taka naturalna kolej rzeczy, żeby zmigrować się do nowego zbiornika. I co będziemy wykonywać? Po pierwsze, całość będzie ustawiona jak taki półwysep tutaj przy tej ścianie. Będzie wystawać w tą stronę. To będzie na szafeczce z stelaża profilów stalowych, pomalowane na czarno. To będzie obudowane z każdej strony, oprócz tej od ściany. Z jednej strony będą drzwiczki, żeby się dostać do osprzętu od tej strony. No i co? Akwarium będzie z akrylu. Tak jak Wam wspominałem, podoba mi się ten materiał, umiem w nim pracować i chcę się po prostu sam przekonać, jak to wszystko będzie prosperować. Sam będę wykonywał to akwarium, będę je doszlifowywał, dopolerowywał. Mam odpowiedni klej, a w zasadzie taki klej, tylko taki rozpuszczalnik, który spawa ze sobą te części, więc to akwarium będzie po prostu jakby jednym kawałkiem materiału, nie będzie miał łączeń, które będzie można od siebie odczepić, więc liczę po prostu na to, że mi się ładnie uda te spojiny wykonać. Akwarium będzie w granicach grubości tam 16 mm, chyba 20 mm, jeszcze nie jest to zdecydowane. Nie jest to podyktowane tylko tym, żeby to akwarium wytrzymało, bo one jak najbardziej wytrzyma przy tej wysokości, którą tutaj planuję zrobić. Po prostu to są też względy estetyczne. Bardzo podobają mi się takie grube tafle, one bardzo fajnie wyglądają. Cieszę też się na to, że to będzie ten akryl, ponieważ nie będę się martwił za bardzo tym materiałem przy wkładaniu nowych skał, czy coś w tym stylu, jakimś upadkiem. Oczywiście dużo łatwiej się będzie ten materiał rysował, ale też mam zaplanowane narzędzia, którymi będę to akwarium czyścił potem i tak dalej, więc myślę, że tutaj nie będzie to jakimś zbyt wielkim problemem. Co jeszcze? Akwarium będzie miało maksymalnie tyle estetyki, ile się da. Chcę, żeby nie było widać żadnej hydrauliki, poza tym co konieczne. Nie chcę, żeby tutaj były widoczne jakieś kable. Lampa będzie wisiała na lince z sufitu. Z tyłu będzie akwarium, będzie kosz spływowy, w którym będzie cała ta startowa i początkowa hydraulika. Zaraz Wam to pokażę też jeszcze na projekcie odręcznym, który sobie wiem, jak to będzie wyglądać. Nie chcę mieć korony, więc akwarium będzie zaplanowane z wysokością taką właśnie, żeby ta korona nie była potrzebna. Planuję zrobić tak, żeby tafla wody była i spływ na wysokości 10 cm od krawędzi. Myślę, że to wystarczy, żeby tutaj uniknąć jakiegoś wyskakiwania ryb i tak dalej. Co dalej? Sam wykonam sobie hydraulikę. Już jakieś tam doświadczenie w tym mam. Sam wykonam też sampa, który też zaraz Wam też pokażę na projekcie, jak to mniej więcej będzie z zasady miało wyglądać. Z takich głównych założeń, no to przeniesienie całego życia, oczywiście w jakichś tam partach i sprzętu też. Nie chcę tutaj upgrade'ować na razie żadnego sprzętu. Wiem, że na tą powierzchnię akwarium ta lampa będzie za mała,
Natomiast na razie po prostu chcę to przełożyć tak jak będzie. Tak naprawdę to, co się głównie zmieni, to filtracja, czyli zamiast tego filtra przepływowego będzie po prostu SAMP, ale wszystkie pompki, grzałki, dolewka będzie takie jak jest. Pompy dozujące tak samo. Zrobię tam ich jakiś mały serwis, bo nie były dawno serwisowane. Pewnie trzeba będzie powymieniać linki, wężyki i tak dalej. Standardowe kwestie. Na razie też zostawię ten odpieniacz, który jest, ale z czasem po prostu będzie to taki normalny odpieniacz, który stoi w wodzie bezpośrednio w sampie. Dobra, więc przejdźmy może do mojego projektu. Dobra, gdzieś tutaj jest to cholerstwo całe narysowane. To są, wiecie, jakieś tam zgrubne rzuty tego, jak to będzie wyglądać. Tutaj, co tutaj mamy, to jest po prostu jak to będzie wyglądać pod spodem, nie? I tutaj sobie zrobiłem taki schemat mniej więcej obiegu wody. Tutaj będzie SAMP, woda będzie właśnie spływać tędy tutaj do tego kosza. Chcę zrobić dwa osobne jakby zlewy, czyli będą dwie rury wpadały do dwóch osobnych tutaj karpet filtracyjnych i tutaj sobie będzie płynąć różnymi przegrodami w sampie. Tutaj jest pompka, która będzie na koniec wszystko tutaj z powrotem wyciągała do góry i to będzie wchodziło przez ten sam kosz. Tutaj będzie to wszystko uszczelnione i chcę po prostu, żeby z tej strony były takie dwa, tutaj może z góry to będzie widać właśnie, będą takie dwa dyfuzory w tą stronę. Tutaj też będzie zamontowana pompka cyrkulacyjna. Nie wiem jeszcze, czy taka standardowa, czy taka właśnie typu gyro. Nie wiem, czy wiecie, jak to wygląda. Tutaj sobie zobaczcie, teraz szybko rzucę wam to na ekran. No i co? No i tutaj będzie sobie ta woda płynąć. Jakoś będę chciał tutaj wymanewrować tymi właśnie przepływami, żeby woda właśnie sobie tu leciała prosto i robiła taki ładny obieg, żeby tutaj nie było żadnych martwych stref. No i to jest tam też gdzieś zgrubny projekt SAMPa, który też będę robił sam. Wstępnie właśnie na tyle stopni chcę to podzielić. Tutaj będzie stopień ze skarpetami. Tutaj prawdopodobnie będzie ceramika z odpieniaczem. Tutaj będzie refugium. Tutaj jeszcze jakiś taki zapasowy stopień na inne media filtracyjne, jak węgiel aktywny, jakieś pochłaniacze krzemu i tak dalej. Następnie tutaj w tym ostatnim stopniu będzie pompka obiegowa, która będzie to wszystko z powrotem cofać do akwarium, więc ja tutaj nie chcę nic bardzo skomplikowanego, ale mam nadzieję, że sobie i tak z tym poradzę i tak dalej. Moi drodzy, skoro byliśmy tam przy tym mniej więcej, jak to będzie wyglądało to akwarium, no to jakby pierwszym etapem, który już rozpocząłem, to jest zamówienie tej szafki. Ona będzie stworzona jako taka rama czarna, tak jak tutaj widzicie, to będzie taka rama, która będzie chyba z 4 centymetrowego profilu stalowego, malowana proszkowo na czarno. Mam tutaj takiego fajnego pana z okolicy, który mi to pomoże zmontować. Tak jak tutaj widzicie, tutaj jest ściana, pod którą będzie to stało. Tutaj jest podłoga, no więc tutaj będzie stało właśnie jako taki półwysep. Więc tutaj ta ściana od strony właśnie tej ściany murowanej będzie pusta, będzie otwarta. To będzie jedna para drzwiczek, to będzie druga drzwiczek i wszystkie pozostałe te płyty naokoło będą w tym samym kolorze i z tego samego materiału, ale będą zamontowane na stałe. Tutaj będzie po prostu blacik, prawdopodobnie z płyty meblowej i tutaj w środku też będzie płyta OSB, żeby sobie to stało. Więc tak to widzę. Tutaj też widzicie jeszcze raz wymiary, jak to wszystko będzie wyglądać. Cała szafka będzie miała 50 szerokości, 50 wysokości i 110 długości. Sam zbiornik jakby będzie miał 100 cm, natomiast tak jak mówiłem, tu zostaje ten 10 cm na kosz pływowy po prostu i tu będzie ten początek hydrauliki wlotowej i wylotowej. Co tutaj jeszcze mogę powiedzieć ciekawego? Myślę, że tak naprawdę wam już to wszystko wytłumaczyłem. No spodziewam się ciężaru 250 kg wzwyż.
więc taka szafeczka będzie przygotowana pod to, żeby tu spokojnie 350 kg i więcej unieść. W podstawie będzie jeszcze, tutaj na dole będzie jeszcze SAMP, który z wodą pewnie i z całym osprzętem też pewnie 60 kg będzie ważył, no ale to już nie będzie jakby bezpośrednio obciążać tutaj konstrukcji. No, tak to widzę, nie? Okej, pokazałem Wam mniej więcej, jak to wygląda. Mam nadzieję, że było to w miarę przejrzyste dla Was. Wspominałem też, będę chciał się trzymać tego projektu. Mam w miarę dobrze przemyślany ten projekt. Nie chcę korzystać z jakichś niesamowitych rozwiązań, natomiast chcę, żeby to były sprawdzone rozwiązania, żeby była możliwość skalowania też potem filtracji, gdyby była taka potrzeba. Tak naprawdę to jest chyba tyle, co Wam mogę pokazać w dzisiejszym odcinku z takiego planu, który jakoś tak czasowo widzę, jak to będzie wyglądać. To już teraz mam zamówioną szafkę, więc przyjdzie ta szafka. Trzeba będzie też jakby wizualnie jeszcze ją dogadać z panem, którym ją wykonuje, bo on wykonuje mi stelaż stalowy, a potrzebuje też dobrać tutaj materiały do pomieszczenia, jeśli chodzi o płyty, które będą zaślepiać te przestrzenie między profilami oraz kolor blatu i grubość, więc to są takie kwestie drobne, kosmetyczne, ale też będę o nich wspominał. Więc na początek właśnie zrobimy sobie tą szafkę. Szafka tutaj pewnie będzie stała z jakimś tam wyprzedzeniem, ale teraz równolegle też będę się brał za tworzenie akwarium i sampa. To, co chcę zrobić najpierw, to dokończyć jeden ze zbiorników, który kiedyś sobie stworzyłem. Zacząłem robić, tak naprawdę nie zacząłem go kleić, ale mam przygotowane elementy do klejenia. Będzie to taki mały zbiornik kwarantannowy, który chcę, żeby był takim mikroakwarium morskim, taki, który będzie miał zintegrowany SAMP, będzie miał miejsce na właśnie elektronikę, na pompę i tak dalej. Będzie to taki mały zbiornik, który będzie miał uchwyty, żeby można było przenosić z miejsca na miejsce. Nie wiem, czy on będzie na stałe uruchomiony. To był mój taki eksperyment myślowy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I to będzie też taki sposób na to, żeby się przetrenować przed klejeniem tych płyt dużych, bo tam ta płyta boczna tutaj w tą stronę będzie miała 1 na 50 cm, więc muszę się upewnić, że to wszystko dobrze równo. No i co dalej? Jak już będziemy mieli sklejone akwarium, to zaczniemy sobie kleić sampa. Po zrobieniu sampa tak naprawdę to wszystko będę polerował, dopracowywał, będę wycinał grzebień taki do spływania, będę wycinał otwory przelotowe do właśnie hydrauliki i tak dalej. Będę musiał wyciąć też w blacie otwory, żeby tutaj ta hydraulikę pociągnąć z tego kosza spływowego pod szafkę do sampa. No i właśnie, jak już będzie nam stało akwarium, będzie nam tutaj stała szafka i to będzie już razem złożone, no to sobie zrobimy po prostu tą hydraulikę. Jak już będzie ta hydraulika, będziemy sobie tutaj montować wszystkie peryferia, czyli pompy dozujące, dolewkę, zbiornik na wodę do dolewki, wszystkie potrzebne rzeczy, które będą w sampie, skarpety filtracyjne i tak dalej. No i wykonamy też zalanie próbne i uruchomienie tej całej hydrauliki, czyli po prostu to zaleję wszystko wodą kranową, uruchomię, zobaczę, jak to będzie działać. Hydraulika też będzie miała czas, żeby się przepłukać z jakiejś tam ewentualnej chemii i tak dalej. No i jak będę widział, że to wszystko prosperuje, no to słuchajcie, mamy wodę, zalewamy, powoli migrujemy życie. Będę łapał sobie wodę z dolewki też już z wyprzedzeniem. Więc to w sumie jest taki zgrubny plan, chyba Wam przedstawiłem. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Będę się starał Wam pokazywać i fuck-upy, i to, co wychodzi, żeby nie było, że to jest jakaś ustawka czy coś w tym stylu. To jest jakby przedłużenie, to jest film mojej pasji, z którą się chcę z Wami dzielić. No i podsumujemy sobie też oczywiście koszty na koniec. Ja zakładam, że to wszystko, w co teraz zainwestuję, czyli szafka, akwarium, hydraulika, jakieś konieczne rzeczy typu skarpety filtracyjne, że mi to tak do 4000 wyjdzie. Więc nie jest to jakoś dużo jak na akwarium morskie tej wielkości i z takim sprzętem, no ale też wiedzcie, że w zasadzie większość sprzętu już mam i życia mam i tak dalej, więc to już jest jakiś tam kapitał, który mam. Będę to po prostu wkładał do nowego domu. No i co? Lajkujcie mnie, subskrybujcie, podawajcie dalej, jeśli Wam się spodoba. Jest to dla mnie ważne.
czasie rozwoju tego kanału, ponieważ dopiero wystartowałem kilka miesięcy temu. Do zobaczenia w następnym odcinku, mam nadzieję. Yo!